This knowledge is the purest form of all activities as explained in the Vedic literature. Next paragraph. Jak tłumaczy to literatura wedyjska, wiedza ta jest najczystszą formą wszelkiej aktywności. In the Padma Purana, man's sinful activities have been analyzed and are shown to be the result of sin after sin. W Padma Puranie zostały przeanalizowane grzeszne czynności ludzi, będące rezultatami życia w grzechu w przeszłości. Those who are engaged in fruitive activities are entangled in different stages and forms of sinful reactions. Osoby zaangażowane w jakieś czynności przynoszące korzyści uwikłane są w różnego rodzaju stany i formy grzesznych reakcji. For instance, when the seed of a particular tree is sown, the tree does not appear immediately to grow. It takes some time. Na przykład, gdy zasiane zostanie nasienie jakiegoś określonego drzewa, drzewo nie pojawi się natychmiast, wymaga to pewnego czasu. It is first a small sprouting plant, then it assumes the form of a tree, then it flowers and bears fruits, and when it is complete, the flowers and fruits are enjoyed by the persons who have sown the seed of the tree. Jest najpierw małą, kiełkującą roślinką, następnie przyjmuje postać drzewa, kwitnie, owocuje i kiedy jest już odpowiednio duże, wtedy z jego owoców i kwiatów mogą korzystać ludzie, którzy go zasiali. Similarly, a man performs a sinful act, and like a seed, it takes some time to fructify. Podobnie, gdy człowiek dopuści się jakiegoś grzechu, musi minąć pewien czas, zanim grzech ten zaowocuje. There are different stages. The sinful actions may have already stopped within the individual, but the results of the fruit of that sinful actions are still being enjoyed. Są to różne etapy. Ktoś mógł już zarzucić grzeszną działalność, ale nadal cierpi z powodu następstw, czyli owoców swoich grzechów. There are sins which are still in the form of a seed, and there are others which are already fructified and are giving us fruit, which we are enjoying as distress and pain. Są grzechy, które pozostają jeszcze w postaci nasienia i są inne, które już zaowocowały i które dostarczają nam owoców zbieranych przez nas w postaci troski i bólów. So this is a very important point. To jest bardzo ważna kwestia. Because my experience, even amongst devotees, is that they hesitate to own their own karma. Ponieważ moje doświadczenie jest takie, że nawet wśród wielbicieli rzadko kto, wiele osób waha się, żeby potraktować swoje życie jako rezultat swojej karmy. They think that they haven't done anything wrong, but they are suffering because of somebody else's, disturbing them. Oni są przekonani, że oni nie zrobili nic złego i cierpią tylko dlatego, że po prostu ktoś inny to spowodował. We were reading or hearing this morning about the Avanti Brahmin, the 11th canto of Srimad Bhagavatam. Słuchaliśmy dzisiaj historii o Avanti Brahminie Avanti, właśnie z 11 kantu Srimad Bhagavatam. So he was suffering very acutely. On cierpiał bardzo tak ostro. And people were saying, well, maybe you're in a bad planetary system, and maybe because of this person, because of that. There's so many reasons that are presented why we're suffering. I ludzie tłumaczyli różne powody, dla których on mógł cierpieć, że może jest w złym systemie planetarnym albo w złym układzie gwiazd. But here's the real reason. Ale tu jest prawdziwy powód. We're suffering because we commit sinful activity in the past. Cierpimy, ponieważ popełniliśmy grzeszne czynności w przeszłości. And now we're getting the fruit. I teraz otrzymujemy owoce. So if we go on suffering and resign ourselves to the karma that is coming to us and remain, you can say, steady in our core of our heart in our devotion to the Lord, then very quickly all these things will pass. I jeśli natomiast kontynuujemy to cierpienie i pozostajemy tak oddani Krysznie w swoim sercu, kontynuując służbę oddania, to bardzo szybko pokonamy te rezultaty grzesznych czynności. We have any scholars here? Czy mamy tu jakichś uczonych? There's a verse, I don't know the whole verse. Tate nikam pam manashikshamanam. Anybody know that verse? It means that, just what I said, that if we learn how to tolerate what's coming to us, and we understand that it's because of us that we're suffering, not because of so many other things. To oznacza, że właśnie jeśli nauczymy się tolerować po prostu to, co do nas przychodzi i zrozumiemy
że to jest wynikiem naszych grzesznych czynności, a nie kogoś innego. You said it wrong? Just like Bali Maharaj. Tak jak Bali Maharaj. So he didn't appear to do anything wrong. I mean, Vamana came in disguise. He was Vishnu, but he came as a small dwarf Brahmin boy. Tak jak Bali Maharaj, on nie zrobił nic złego. Vamanadev przyszedł w formie, Vishnu przyszedł w formie Vamanadevy i zabrał wszystkie jego posiadłości. And he actually cheated him out of his kingdom, everything that he had. I jakby pozbawił go, oszukując z całego królestwa. He said, I just want 3 steps, but then with 2 steps he took everything that was. A on powiedział, że chce 3 kroki, ale 2 krokami zajął wszystko, co on posiadał. And then he came back and he said, you promised me 3 steps, but you only gave me 2 steps. So he captured him and tied him up with the rope of Varuna. I po tych 2 krokach on powiedział, obiecałeś mi 3 kroki ziemi, a teraz ja zrobiłem 2 kroki, co nie mam gdzie postawić 3., więc go związał linami Waruny. And embarrassed him in front of his wife and all his followers. I tak zmieszał go w oczach jego żony i innych. But Bali Maharaj didn't give up his devotion to the Lord. Ale Bali Maharaj nie porzucił oddania dla Pana. And when the Lord was leaving him in that condition, he was calling out with devotion, Hey Govinda, Hey Krishna. I kiedy Pan zostawił go w tym stanie, on wołał z oddaniem He Govinda, He Kryszna. And by that call, that sincere call, the Lord became captured. I tym szczerym wołaniem Pan został ujęty. And even today, he is remaining as the doorkeeper in Bali's planet and always giving his darshan to Bali Maharaj. I po dziś dzień Pan pozostaje odźwiernym na planecie Bali Maharaja. So Bali Maharaj had to pass that test. Więc Bali Maharaj musiał zdać ten test. Therefore he became Mahajan, a great soul. I dlatego został Mahajanem, wielką duszą. So we're also going to have to pass the test. Więc my też będziemy musieli zdać test. And it's not that difficult. We just have to accept that we're suffering due to our own mind and body. I to nie jest takie trudne, po prostu musimy zaakceptować to, że cierpimy z powodu własnego umysłu i ciała. If we can accept that, then that very quickly we can become pure. Jeśli możemy to zaakceptować, to bardzo szybko możemy się oczyścić. That's the story of the Avanti Brahman. He also became purified. To jest właśnie wynik historii tej o Brahminie Avanti. Because he understood, it wasn't all these other things. It was his own mind that was causing him trouble. Ponieważ on zrozumiał, że to nie było nic z zewnątrz, tylko własny jego umysł powodował całe cierpienie. But that's why Dineshwar Prabhu was saying we have to come above the mind to the platform of intelligence. Dlatego Dineshwar Prabhu mówił, że musimy wznieść się ponad umysł na płaszczyznę inteligencji. Then with our intelligence we can see if some problem is coming that ultimately is caused by our own previous activities. I na płaszczyźnie inteligencji możemy wtedy zobaczyć, że jeśli jakikolwiek problem się pojawia, to jest wynikiem tylko naszej własnej ignorancji. And therefore we should become tolerant. I dlatego powinniśmy być tolerancyjni. So that's the proper use of intelligence. To jest właściwy użytek z inteligencji. Therefore Lord Chaitanya stressed on this point of being more tolerant than a tree. Dlatego Pan Chaitanya podkreśla ten punkt, aby być bardziej tolerancyjny niż drzewo. Then we'll end the reaction of all our sinful life. I wtedy skończymy wszystkie reakcje naszego grzesznego życia. And we'll come to the level of Brahman, we're pure. I staniemy się, wzniesiemy się na płaszczyznę Brahmina, będziemy czyści. So here, Prabhupada is explaining further. I tutaj Prabhupada dalej wyjaśnił. As explained in the 28th verse of the 7th chapter, a person who has completely ended the reaction of all sinful activities and who is fully engaged in pious activities, being freed from the dualities of this material world,
becomes engaged in devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Kryshna. Jak tłumaczy to 28 werset rozdziału 7, osoba, której następstwa grzechów zostały już wyczerpane i która uwolniwszy się od dualizmów tego świata materialnego spełnia jedynie czyny pobożne, taka osoba angażuje się w służbę oddania dla najwyższej osoby Boga Kryszny. In other words, those who are actually engaged in the devotional service of the Lord are already free from all reactions. Innymi słowy, kto rzeczywiście zaangażowany jest w służbę oddania dla najwyższego Pana, ten wolny jest już od następstw wszelkich grzechów. So, are we at that level? Czy jesteśmy na tym poziomie? Probably not. Prawdopodobnie nie.